Ja, Filip, Fiji, GG. W 2021 roku postanawiam, że kupuję ZX 90 Mark II. Jeżeli nie, to będę pizdą. Tak jest. Hot out the spray, then I hot in the rave. I'm having fun today. Step on these niggas and they better not play. Yeah, that what my mom say. Get you some money, you stay here, you pay. You can't be sitting in my mansion all day. I go to prison, I'm having my way. Kupiony. Go to Morocco and fuck on the Tahoe. I'm so awesome. Think how she fine and she gon' get a son. No, get you a job, son. Jake Crack my dog, you know he been my weenie. Fuck with him low way, he knew me said Pee Wee. Remember them times I was fucking a Fifi. Yeah. Siema, to jest mój wóz, mój dream. It's time to let go. Sing. All I really want is to be happy. Oh, yeah. And to find a love that's mine. It would be so sweet. Hey. All I really want is to be happy. I wanna be happy. Yeah. That's mine. Yeah, yeah, it would be so sweet. I know what she want. She want what's inside my jeans. She want my heart with the lie. She wanna throw away the key. She make love, she don't get fucked. Gang, gang, gotta throw in the beats. She like, boy, don't do me wrong. Just Birkin, proud of me. As toxic as they come, but I really love her. Got her out here competing with my baby mother. Brought her a new car, I be on a bumper. No, she can't see me leaving, she like Stevie Wonder. Late 20s, but with me, she feel hella younger. It's Britney, bitch! To jest Toyota Chaser. To nie. To nie jest Toyota Chaser. Toyota Chaser to będzie teraz tutaj właśnie, Przeciu ładnie wam wrzuci. To jest Chaser i to jest Chaser, to jest setka, to jest 90. A to jest 7. generacja Toyoty Mark II. Yeah, I really love her. She met my mother, cool with my brother. We be doing our thing, no Danny Glover. Like fuck it, about to have 2 baby mothers. Before you get dressed up, hit it on the dresser. I'm out here giving love, pain and pleasure. Less is more, I don't never stress her. Tell her she a bad bitch, nothing lesser. But she confused, she want titles and I tell her nah. She confused, us together is what she saw. She confused cause I love her, so that's what she thought. She's confused and that's cause I be in it raw. She confused and she telling me it's my fault. I said I love her, then I point out things that I brought. Geneza tego auta i dlaczego je w ogóle mam sięga starych czasów. I tak naprawdę momentu, kiedy zacząłem się interesować driftem, uślizgami. Już wtedy zobaczyłem Daigo Saito, który właśnie miał 90, też ją zaraz wam tutaj wrzucimy. Ta 90 wyglądała kosmicznie jak na tamte czasy. Dla mnie to nie z 2006 rok. Ja to widziałem w 2010 albo 2011 roku. Co ciekawe, Daigo dlatego zaczął jeździć sedanami czterodrzwiowymi, jako jeden z pierwszych w ogóle JZX-em, platformą JZX od Toyoty zaczął jeździć, bo zobaczył jak gość driftuje Mercedesem, nie? Także w ogóle też dziwna historia, ale to może jak będziecie kiedyś bardziej zainteresowani, to rozwiniemy temat paru drifterów japońskich i opowiemy wam o tym, skąd ich auta i jak oni sobie kreowali swoją drogę, jeżeli chodzi o model samochodów. To, tak jak wspomniałem, 7. generacja Toyoty, jeżeli chodzi o Mark II. I co, jest to mój dream po prostu i to jest ten model, który ja chciałem. JZX 90 miały 3 wersje. Te 3 wersje to był właśnie Mark II, których było najwięcej produkowanych, Chaser i Cresta. Ich było o połowę mniej wyprodukowanych. Ten model jest najbardziej basicowym modelem, ale jak dla mnie jego linia, jego kształt, jego lampy, przód i tył to była najbardziej kosmiczna linia z tych wszystkich samochodów. Też je wam tutaj wrzucimy, bo jednak się trochę różnią od siebie. Chaser był najbardziej usportowioną wersją, Cresta niby najbardziej luksusową i w ogóle Cresta, jeżeli chodzi o budę, mimo że też jest to 90, różni się na przykład tym, że ma pełne drzwi. Tutaj, tak jak zobaczycie, drzwi są bezramkowe.
No i to jest jedna z większych różnic. Oprócz tego oczywiście lampy, tył i przód to też są takie różnice, które na pewno na zdjęciach, które tutaj właśnie gdzieś tutaj się pojawiają, to zobaczycie sobie. Dlaczego ja ten samochód chciałem? Dlatego, że poza tym, że Daigo tym jeździł, to jak byłem na swoim tripie w Japonii, to zobaczyłem prawie perfekcyjnie zrobione auto. Srebrne, na glebie, na superkole, na pakiecie Vertex, który docelowo też bym chciał mieć tutaj. No i wiedziałem, że muszę to mieć. Skoro muszę to mieć, no to trzeba było chwilę pozbierać kasy, chwilę pomęczyć temat, poczekać na dobry moment i ten moment się pojawił. Jest to trzecie auto, które licytowaliśmy. Tak naprawdę tutaj szacun dla bossa z Doriminati, DM Imports. Jeżeli chcecie jakikolwiek auto z Japonii, no to musicie skorzystać z jego usług, bo to naprawdę dzięki niemu udało się przetransportować w ogóle ten samochód z Japonii tutaj. Niski przebieg tego samochodu, jak go kupiłem, to było 46 000, teraz ma już 51, trochę jeżdżę na co dzień tym samochodem. No i co, możemy teraz zacząć od jakichś takich, nie wiem, śmiesznych rzeczy, jak na 92 rok to jest, czyli jeden z pierwszych w ogóle wypustów JZX-a, 90. Silnik 1JZ, oczywiście bez turby, non-VVTi, czyli typowy kondon, nie wiem, 160 koni, wystarczająco. Bardzo miękkie zawieszenie, bardzo wygodne auto, welury w środku, stylowo wieski oczywiście, doświetlanie zakrętów, 92 rok, doświetlanie zakrętów, jak kierunek się włącza, tutaj też zaraz mam nadzieję, że Pseciu dołączy jakiś tutaj nagranie, automatyczne wycieraczki, jak szyba wykryje tutaj, o, telefon dzwoni. Nie mogę teraz rozmawiać, nagrywam YouTube, nie? Z takich śmieszniejszych rzeczy, no mi zależało na tym, żeby to była dobra baza, może nie śmieszniejszych, ale jednych z ważniejszych. Zależało mi na tym, żeby była to dobra baza na budowę mojego dreamu driftowego, takiego ulicznego, czyli zdrowa buda. Jest zdrowa buda, mimo wszystkich obcierek i szkód, które na tym samochodzie są, to jest zdrowy base do zbudowania czegoś, co zawsze chciałem i czegoś, co kiedyś mam nadzieję, że zbuduję, no więc zobaczymy. Ja bym teraz może wam opowiedział jeszcze, co w tym aucie jest dziwnego, poza tym, że ma kierownicę z drugiej strony i ten model akurat nigdy nie był oferowany z kierownicą po lewej stronie. Jest to 4-dziowy sedan. Jest to potocznie nazywane Camry. Wszyscy mówią o to Chaser, ale jak już wiecie, to nie jest Chaser, tylko Mareczek. Mareczek jest bardzo komfortowym samochodem. Były z tego taksówki, samochody policyjne, auta do jakiegoś specjalistycznego transportu, auta osób, które zaczynały swoje kroki w biznesie, ale nie było ich stać na Crown. To był, że tak powiem, pierwszy samochód rodzinny, pierwszy samochód, który był lepszym trochę samochodem i większym. Jak wyszedł ten model, to również pojawiła się Toyota Camry, która w Japonii była mniejsza niż to i łapała się na zupełnie inny taks w porównaniu do tego samochodu. No i co, no miękki zawiasik, można tutaj... To jest dobry test zawieszenia? Myślę, że daje listy. Oh yeah. Tak, no miękkie, komfortowe wozidło z napędem oczywiście na tylną oś. I co, no kurde, no dream, no także wrzucę na pewno tutaj też do tego filmiku jakieś auta, które mogą być zajebistą inspiracją. Ale oprócz tego myślę, że nie wiem, czy chcesz zobaczyć ten interior, pojebany welur. Poproszę. Pojebany welur, automatycznie sterowany fotel kierowcy, góra-dół, wypychane lędźwia, tutaj welur bardzo przyjemny w dotyku, dywaniki, które nie kopią prądem, są podłączone tutaj na takim kabelku. Myślę, że ciekawe feature. Oczywiście jakieś schowki, nie schowki, skrzynia automatyczna, bo jest to standardowa opcja, jeżeli chodzi o 1JZ w tym aucie, 4-biegowy automat z jednym nadbiegiem.
Nie było opcji w tym modelu, żeby był manual, poza tym, że był 1 GFE i tam był manual. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy to jest wersja Grande 2,5. Wyższą opcją było Grande G. Tam był 3-litrowy 2JZ, też oczywiście nieuturbiony, i był Tourer S i Tourer V. Tourer V jest tym najbardziej pożądanym samochodem, ale ten samochód udało się łącznie ze wszystkimi opłatami mieć tutaj w Polsce za 30-35 tysięcy złotych. Taki Tourer V uturbiony, który ma już 280 koni, to jest koszt około 80-90 tysięcy, który może być już w średnim stanie, a za 100 to by się może udało jakiś całkiem sensowny stan. Więc na moje warunki i na warunki polskie jest to dosyć wysoka kwota i myślę, że niepotrzebny koszt jednorazowego wydatku w momencie, kiedy i tak wiem, że będę chciał to po swojemu wszystko poskładać. Docelowo oczywiście 1JZ, tylko że uturbiony zostaje. Oczywiście dalej mamy welury, oczywiście elektryczne szyby, ale to tam wiadomo, nie ma co wspominać. To jest moja tuba. Wiesz, o co chodzi, nie działa tuba, nie ma grania. Wymieniłem wszystkie możliwe opcje, żeby to działało, ale to dalej nie działa. Także jest mały głośniczek, sobie wrzuciłem, żeby cokolwiek dudniło, musi dudnić. Kolejnych rzeczy, każdy myśli, że to są głośniki. To jest głośnik i tam to jest głośnik, ale nie, to jest Air Puri. Air Puri to był system, który dzięki jakimś turbinkom małym i wiatrakom powodował, że czyściło się powietrze, te, które jest w samochodzie, było zasysane, mielone, wytwarzany jakiś ion, który był super ekstra zajebisty. No i niby nie śmierdziało i było lepsze, zdrowsze powietrze. Czy to działa? Nie wiem, nie wydaje żadnego dźwięku, nic się z tym nie dzieje, nic nie czuć, żeby to było lepsze, gorsze. No ale jest taki śmieszny featuring w tym samochodzie. W tym miejscu tutaj na środku w niektórych wersjach wychodził subwoofer. No u mnie niestety jest to dosyć biedna wersja, bez szybru, bez właśnie tego subwooferu. No ale ma wszystko to, co jest potrzebne w takim samochodzie, według mnie. Co tu mamy jeszcze? No tutaj, tak jak już widzieliście, tuba. Tak jak wspominałem, no elektryczny fotel. Tak naprawdę nic tutaj szczególnego nie ma, oprócz tych wszystkich rzeczy, które właśnie wymieniłem. I myślę, że to pozwala zrobić z tego auto naprawdę wszystko. Mimo tego, że jest seryjnym kondonem, to naprawdę super jeździ, da się tym uśliznąć, czasem zepnie, czasem nie, no jest to dziwny system. Mamy guzik jeszcze dodatkowo power, który dodaje, nie wiem, to jest strzał z nitra, chyba z 300 koni. No także idzie, zapierdala ten wóz jak pojebany. Mamy bagażnik. Mamy bagażnik, tu jest świetny bagażnik, oczywiście jak w większości, znaczy nie w większości, ale z tego co wyczytałem, to większość mareczków ma problem z tym, że nie działa trzymanie klapy, ale mam tutaj urządzenie, które działa. Dosyć duży, z wysokim progiem załadunkowym, ale dzięki temu tego linia samochodu do tego tyłu jest bardzo sportowa. Wysoki próg, tutaj generalnie może naprawdę sporo zmieścić. Mamy tutaj naszego kochanego Jean-Paul. Piękna kremówka. Widziałeś na Vetisy jakie będą? To jest prosto od Kaniego Westa, mordo, wiesz o co chodzi. No właśnie. Jakieś pierdolety oczywiście na auto użytkowane na co dzień. Tu jest z starszego modelu mareczka. Emblemat. Bardzo śmieszna rzecz, bardzo stara, oczywiście z korony, to jest 68 czy tam 72 rok, no ale tak, mareczek 2, z takich pierdół to tam jeszcze dwie zaraz pseci wam pokażę. That's it, baby, that's it, that's it. Piękny wóz. Tak, oczywiście tutaj wszystko OG, tak jak przyjechało, oczywiście z Toyoty. Taki komplet rzeczy Toyota wydawała, jak zakupowałeś samochód. Poczekaj, wyłączymy może ten dźwięk, co no to. Po. Zobacz, od razu lepiej. No i mareczek, tu jest cała instrukcja i oczywiście wszystko to, co mi się bardzo podoba
w tych starych takich instrukcjach i w ogóle w japońskich jakichś takich rzeczach jest to bardzo graficznie fajnie porobione. Nie wiem, zawsze jest jakiś ludek, jakaś kropelka, która się uśmiecha. O, właśnie. No kuro Fidżi, nie? Czek. No kurde, płaczący, nie? Mareczek. Jak go obsikałeś, to on płacze. No i myślę, że to jest ciekawa opcja, bo no żaden inny samochód, tym bardziej w tamtych latach, poza oczywiście właśnie japońskimi samochodami, myślę, że nie miał czegoś takiego w takiej formie. Tu jest jeszcze tajna skrytka na płyty CD i kasety. Tak, na pewno. Nie na to, co ty byś przed tam schował. Dogram Zaraz wszystko po sobie kolei. dograsz. No i co? No i tyle. Jemy wariata? Tak. Wariata. O, jeszcze pod machą. Tak, pokaż. Bo ja już Jedno- napisałem, że jadę na AT. Pod maską jest jod. Pop the hood! O nie nacisnąłem tego. Nacisnąłem tamto drugie, wiesz? Zawiasów, kurwa, dziw. To jest wóz. Kolejny update za 3 lata. Tak, no kolejny update zrobimy generalnie za 3 lata, bo rozjebałem Nawarę, także... Także 30 koła, które bym wjebał w JZ, GT, muszę wjebać w przód od Nawary. Właśnie. Tyle wyniosło naprawa auta, które nie jest moje. Na szczęście udało się to już naprawić. Ta cała negatywna sytuacja i finansowy kosmos, jaki mnie spotkał, skłonił mnie do tego, żeby zrobić naklejeczkę. Bad Luck Fidżi czeka na Was. Piszcie do mnie na Instagramku, jeżeli chcecie ją kupić. I co, pamiętajcie, nie ma łańcuchów na Waszej drodze, których nie da się pokonać. Każdy jest do rozpierdolenia. Kisy. Ale mamy JZ i tak. Ale mamy JZ, seryjną jednostkę. Generalnie po przyjeździe został odświeżony alternator, nowy akus i tak naprawdę to tyle. Wymieniłem jeszcze płyny, wszystkie, no ale to taki, myślę, że klasyk, który trzeba zrobić. No, nic specjalnego, nie wiem, 160 koni jakieś. Jedzie wystarczająco. Aren zawsze jest w szoku, jak dodaje gazu. Niezłe mody, kurwa. Nowy Aku. Trochę plaka. Patrz, czerwony. Nie było plaka nigdy, człowieku. Tutaj coś, jakiś przedmuch jest chyba. Jakiś przedmuch. Tracę moc. Wali w przepływkę. Kurde, tracę moc. Tracę moc. No nie wiem, jakieś japońskie krzaki wszędzie są, ale to ja nic nie rozumiem z tego. Tyle. No jakaś pałka taka, parking pole. Jakbyś się chciał jej pozbyć, to powinno. No, chciałem się jej pozbyć, ale generalnie tak, no parking pole, żeby łatwiej było parkować. Lampy obrysowe, które są zasilane światłowodem. Nie, no nie światłowodem, tylko tym drugim gównem, co wiecie, jest kabelek. Kabelek idzie tutaj do żarówki, jak ta żarówka się zapala, to przez ten kabelek idzie trochę światła i on też trochę zaczyna świecić. Fidzi się wstydzi, kurwa, jak stoję obok i on nie jest świadomy, że to miliony, kurwa, zobaczą i on się mnie wstydzi tutaj. Stary, no. wiesz jak będzie za rok, w przyszłym roku? Ja już mówiłem Setowi. Czego w czwórkę, piątkę będziemy stali. Ja, ty, Set, Boczek, Tany i wszyscy czego tak, nie? Welcome my YouTube channel! Mam nadzieję, nie? Sami youtuberzy. Pojebało. 5 kamer będziemy jechać. Pojebało i każdy Ale będzie dobrze, nagrywał. każdy będzie miał każdego, się podzieli. I wszyscy z jednego eventu zrobił film, nie? No, także co? Fidżi Row, Toyo Pet. Tyle, no nie wiem, co mam jeszcze gadać o tym. Powiedz, żeby szrocie. zostawili tego subika, fura jest A, fajna, będzie tak. robiona, Fura jest fajna. lecą następne vlogi. Nie wylecą następne vlogi, ale za 3 lata zrobimy update i wtedy zrobimy jakieś może porównanie before, after i tak dalej. Generalnie myślę, że może wcześniej uda się cokolwiek innego wypuścić, może Booma, może cokolwiek innego, nie wiem co. No chuj, no trzeba coś nagrać, żeby była pamiątka jakaś i właśnie dlatego nagrywamy dzisiaj coś takiego, żeby mieć pamiątkę taką i porównanie, gdzie byliśmy te 3 lata temu i żeby cieszyć się z tego, co będzie za 3 lata. Mam nadzieję, że za 3 lata już to będzie jeździło. Jezu, essa. Chciałem wsiąść tutaj, bo myślałem, że tu jest kierownica, nie? Siema! Ale nie ma kierownicy, no nie pojadę. Zapraszam prezesa. Dziękuję. What's your real name? Don't sleep with seats, that's a mattress. Don't sleep with seats, that's a mattress.
You ain't stingy, split your tablets with me. You don't flinch when camera flashing, flashing. Not fake laid back, no, it's natural. And I think you made for the life I lead. I'm not fake patient, I don't fake sick. That kind of coffin don't need lean. Rest in peace, got this lust for life in me. Horny for the game. First they kiss, then they bite soft. Then that bitch wanna play it off. Fucking I'm pretty still in the pit of snakes with serpent shakes and brand new skills. Jeździmy po parkingu, żeby to nagrać. Człowieku, man! Czekaj, pasy zapnę, żeby wypadki nie spowodować. Dobra, ładnie wygląda? Dobra, to mimo 20 lat ten samochód jest mega komfortowy w takim użytkowaniu na co dzień. Myślę, że nie jedno auto z salonu jest w stanie pobić. Wyjątkowo miękki zawiesik, wyjątkowo duży skręt, dlatego też pewnie dużo driftowych samochodów, poza tym, że dużo aut zostało wyprodukowanych, no to myślę, że ten skręcik w serii w zupełności jest czymś, co może na początek wystarczyć. Więc nie dziwne, że tutaj naturalna predyspozycja była do tego, żeby z tej budy zrobić driftówę. Auć. Dodatkowo to, co mi się bardzo podoba w środku, to delikatnie granatowy interior. Nie wiem, czy to będzie widać, weź to ci nas ładnie nagraj tutaj. Że to jest taki granat, on nie jest czarny, on nie jest szary, on nie jest beżowy ani brązowy, bo też takie wersje były. On jest granatowy i to będzie też przewodni dem tego jakie kolory w samochodzie będą. Myślę, że będziemy tutaj celować właśnie w granaty i niebieskości. No, żeby wykorzystać to, że on jest taki granatowy. Chyba jakaś sportowa bryka tam jest. Co jest? Ty, to znowu to Audi, co wtedy było, pamiętasz? Ale takie chorząbliwie z której strony? Nie, no tam stoi, to Audi. Debil jakiś, zjeb. Też zaraz damy, przypałujemy. Nagrasz odcinek końcówę wydechu, jak tam pluje wydechem i start zrobimy. Mamy już dodawać gazu? Możesz. A mamy ruszek? Możesz później ruszyć. No i co? Mam już dwie ciekawe historie z tym autem. Pierwsza, pojechałem na kołach na Summer Drift Camp w to i z powrotem, bez problemu. Ten samochód na trasie się spisywał wyśmienicie. Komfortowo, w miarę cicho, prędkościowo też idealnie. Przy 180 tam tu wytniesz, że to nie 180, tylko tam 130. Czy nie, ile można jechać? Jakoś mało można jechać. 140. To 120, żeby było bezpiecznie. To odcina już, ale oczywiście na Toruniu skorzystałem z tego, jak było mokro, że zrobiłem parę uślizgów. Test z otwartym dyferencjałem. Myślę, że w miarę spoko, nie? No, Wypadło to. co jest kurwa? Fura zamiata, mimo tego, że automat i mimo tego, że no dosłownie mieliła na jedno koło. To udało się parę razy zarzucić, zrobić drift, zrobić uślizg. A druga historia, myślę, że ciekawsza. No słuchajcie, na nasze zaproszenie zaprosiliśmy razem z Altrace na nasz Next Level Drift Special 2022 Herta i przyjął zaproszenie, ale no event odbywa się we Wrocławiu, a my dostaliśmy informację, że Hert ląduje w Warszawie. No więc wpadłem na pomysł, że fajnie by było, żeby z Warszawy do Wrocławia się czymś przetransportował i najchętniej chciałem, żeby jechał z nami, ale my musieliśmy być wcześniej, żeby przygotować cały event i wszystko, więc wpadłem na pomysł, że zostawię mu Mareczka na lotnisku z kluczykami na kole
czyli każdy mógł sobie go zabrać. Hey, we made it. We're in Warsaw. Thank you. What the? Why is there a big ass speaker back here? No way. That's a big ass speaker. Did you see it? No i słuchajcie, Kurt wylądował, znalazł kluczyki, napisał mi SMS-a, że już jadą i wrzucił tylko fotę, czy tam nagranie, że sobie lecą Mareczkiem i pojechali z Warszawy do Wrocławia na kołach właśnie tym oto autem i we Wrocławiu na co dzień sobie nim też śmigali, wychwalając jaka to jest komfortowa limuzyna. Oczywiście wrócił do Warszawy też na kołach. I właśnie w Warszawie dostaje swój pierwszy mandat ever za wygrany wyścig z M4 w drodze po śmierzelki dla Herta. Thanks, Hert. Bardzo polecam, bardzo przyjemnie się tym jeździ. Ja nabijam kilometry jak szalony, a poza tym, że to auto ma 20 lat, czyli jest już pełnoletnie, jest bardzo komfortowe, ma super skręcik jak na seryjny samochód, granatowy środek, ma zajebisty zad, zajebisty S. That's it. Bitch, I got issues. Still thuggin', they say the streets gon' get you. Keep it real for too long and they gon' trick you. I think they coming for me, I'm buying pistols. Bitch, I got issues. More money, more problems, this shit get cool. Ones I thought was my brother sending mixed signals. I think they coming for me, I'm buying pistols. Yeah, rich as fuck, you know I am. But somehow I'm still in shootouts with a gun and jam. Caught us lacking bullets, flying active, had us running, man. But you know my brothers double back, we don't do no running, man. Man, I'm too rich for this shit. Take me away from my girlies, I can't picture it. Fuck no, that's why I can't leave without the stick. At night it's under the pillow, I dream about the stick. What's up with your brother shit? I ain't talk to mustard, I just fell back and let a nigga treat me like a sucker. Thinking I'm just in my head, you's a cold motherfucker. Man, it's weird as fuck beefing with your brothers when you love them. Respectfully. Ready? Siemanko pojeby. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji dla Fiji Row, zajebać łapeczkę w dupeczkę, pierdolnąć w dzwona i napisać komentarz, dlaczego ten kanał jest najlepszy na YouTube. Bitch, I got issues. Still thuggin', they say the streets gon' get you. Keep it real for too long and they gon' trick you. I think they coming for me, I'm buying pistols. Bitch, I got issues. More money, more problems, this shit get cool. Ones I thought was my brother sending mixed signals. I think they coming for me, I'm buying pistols.